To jest najważniejszy event Boscha w tym roku w miejscowości Riva del Garda i Bosch na tym evencie prezentuje dużo nowości. Czy prezentują jakieś nowe urządzenia? Tak, zaprezentowali nowe urządzenie, a mianowicie ładowarkę 12-amperową. Ja jestem 45-letnim dzieckiem. Dali mi tą ładowarkę tego lizaka polizać, natomiast nie mogę go kupić, niestety, i ty też go nie możesz kupić, bo ta ładowarka będzie dopiero dostępna na koniec roku, w grudniu, na święta będziesz mógł sobie taką ładowarkę sprawić. Zobacz, ta ładowarka jest w zasadzie takiej samej wielkości jak zwykła 4-amperowa ładowarka, masa tej ładowarki jest poniżej 1 kg, moc ładowania obiecują 500 W i obiecują, że będziemy mogli ładować tą ładowarką 12 amperami i baterię 800 i 600 i 400 i 400. Trochę co innego jest napisane na obudowach baterii, ale mówią, że będzie zmiana softu w bateriach i wszystkie baterie będą przyjmowały pełny ten amperaż 12 amperów. Ile jest takich ładowarek? Ta ładowarka jest trochę bezcenna, tak samo jak ten antidot, który tam stoi z tyłu, ponieważ taka ładowarka na tym evencie jest tylko jedna. No ale nieważne. Słuchaj, wyłącz już tam tą kamerę. I pokażę Ci teraz inne nowości, jakie zaprezentował Bosch na tym evencie. Ja nazywam się Darek Grudniewski i od kilku lat prowadzę kanał Dr. E-Bike o rowerach elektrycznych. I ja dzisiaj byłem na tym evencie. Najeździłem się z Danym Makaskilem, najeździłem się z Hansem Rejem, najeździłem się z szanownym kolegą Karolem. Chłonąłem jak gąbka te wszystkie informacje, które przekazywał mi pan Klaus, czyli szef Bosch E-Bike Systems. Mam tutaj kilka planszy przygotowanych i pozwól, że tak po kolei opowiem Ci, co Bosch zaprezentował na Rivie dla wszystkich użytkowników e-bike'ów z systemami Boscha, no głównie z tymi na smart systemie tak zwanym. Więc szybciutko już Ci opowiem. Pierwsza rzecz, którą Bosch zaprezentował, to jest ta informacja, co się znajduje na tej planszy. Nazywa się to Drivetrain Tensioner. Bardzo skomplikowany temat, ale spróbuję tak pokrótce wytłumaczyć. Słuchaj, są teraz takie wolnobiegi, znaczy nie wolnobiegi, tylko te piasty, które mają sporo luzu. No i chodzi o to, że jeżeli dochodzi do sytuacji, że zjeżdżamy gdzieś i próbujemy zapedałować szybko, to często jest ten luz, który wynika z tego luzu na tej kasecie. Zwłaszcza jeżeli zastosujesz sobie taką piastę DT Swissa, nie wiem czy kojarzysz, o co chodzi, co ma bardzo duży luz, który powoduje, że nie mamy kickbacku na naszych pedałach, no to wtedy ten system powoduje to, że jeżeli jedziemy na rowerze i minimalnie cofniemy nasze korby, to wtedy zębatka się sama kręci lekko do przodu i likwiduje nam ten luz. Wszystko po to, że jak damy w korby, to mamy natychmiast przełożenie i natychmiast możemy przyspieszać, nie czujemy tego zapadania się naszej korby. Z tego co mi wiadomo, to tylko Bosch ma taką funkcję w chwili obecnej. Dalej, Performance Upgrade 2.0, już tam na moich filmach pewnie widziałeś takie dziwne naklejki 120 Nm, no to nie było, że nie mogę, tylko jednak Bosch może. No i Bosch zaprezentował 120 Nm w swoich silnikach i 600% maksymalnego supportu, ale tylko do prędkości kilometrów na godzinę. Znowu temat zawiły, ale wracając do tych momentów obrotowych, tak, mamy 120 N, do tej pory mieliśmy 100 Nm, to 120 N jest dostępne w silniku CX i CXR. Ta opcja zwiększenia tego momentu obrotowego będzie dostępna już od 4 maja, czyli od samego poniedziałku będziesz mógł sobie przez powietrze, przez swoją aplikację Flow zaktualizować swój system i będziesz miał 120 Nm. Dla Boscha jest bardzo ważne, żeby trzymać się tych wszystkich norm europejskich i żeby mieć rowery homologowane do UCI, czyli jeżeli ktoś się chce ścigać w zawodach na e-bike'u, to musi mieć maksymalną moc 750 W. I tak właśnie jest w przypadku Boscha. Mimo że zwiększyli moment obrotowy, to ciągle moc maksymalna pozostała na poziomie 750 W. Czy to czuć? Tak, testowaliśmy to dzisiaj. To jest tak jakby ten 120 N, to tak jakbyś dał jeden bieg lżejszy na bardzo ciężkim wspomaganiu. Więc Performance Upgrade, tak to się dzieje. Z kolei od połowy 2026 roku, ale tak naprawdę też obiecują, że już od maja wejdzie taka opcja Extended Boost. No to my już tą opcję znałeś oczywiście od roku 2020, było to w EMTB, potem ta opcja była dostępna w trybie Race, potem w trybie MTB+. O co chodzi? Extended Boost oczywiście to jest taka opcja, kiedy my zaczynamy podjeżdżać pod schody, pod jakąś przeszkodę i czujemy, że nie chcemy zapedałować do końca, bo byśmy korbami uderzyli na przykład w krawężnik albo w jakieś schody, no to wtedy możemy
możemy przestać pedałować i nam sam silnik będzie pomagał przez 2 metry, będzie nas ściągał pod górę. Ta funkcja Extended Boost jest mega inteligentna, czyli jak lekko kopniesz i delikatnie, to masz delikatny ten Extended Boost, jak mocno kopniesz w pedał, no to czujnik momentu obrotowego i mocy wyczuwa to mocne uderzenie i pomaga mocno. I teraz co ważne, ten Extended Boost pojawi się u Ciebie po 4 maja takie okienko i będziesz sobie mógł regulować ten Extended Boost na każdym z trybów, tak? Czyli już nie będzie tylko na MTB Plus i na Race'ie, tylko będzie Extended Boost dostępny dla każdego trybu, nawet dla Eco, nawet dla Eco Plus. Możesz sobie ten Extended Boost dowolnie regulować. Jasne? To dobrze. Lecimy dalej. Kolejna rzecz, którą prezentuje Bosch. Ja myślałem, że to nigdy nie nastąpi, ale jednak nastąpiło. Wyobraź sobie, że Bosch w końcu dogadał się z Garminem. Nawet ludzie tutaj dzisiaj byli od Garmina. Wiele osób mówiło, że ja nie kupię roweru na Boschu, bo jeżdżę z Garminem, a Garmin się nie łączy z rowerami z systemem Bosch. No łączy się, zobacz. Teraz będziemy mogli już obserwować sobie stan naładowania naszej baterii, nasz zasięg, moc z naszych nóg, kadencję i tak dalej. Ale Bosch to zrobił w taki sposób, powiedziałbym trochę skomplikowany, no bo wyobraź sobie, że w innych systemach konkurencyjnych to często jest tak, że po prostu możemy każdy komputerek sobie podłączyć, natomiast Boschowi bardzo zależy na tym, żeby trzymać prywatność danych użytkowników w bezpiecznym miejscu, więc oni nie wypuszczają po prostu danych dla każdego, tylko dogadali się jak na razie tylko z Garminem i tylko w przypadku niektórych liczników rowerowych, tych najlepszych, będziemy mogli się połączyć. W przypadku tego roweru mamy tutaj Garmina 850, jak najbardziej testowałem, wszystkie dane są wyświetlane na ekranie, więc nie musisz już kombinować, tylko po prostu używasz sobie swojego ukochanego Garmina. Jak najbardziej to działa i to też wchodzi, obiecali mi już od 4 maja będzie ta opcja jak najbardziej dostępna. Ja jestem dużym fanem Sigmy, takiej bardzo prostej 4.0 i powiedziano mi, Klaus mi powiedział, obiecał, że te inne komputery, czyli Sigma, Wahoo i tak dalej, też niedługo będą współpracowały z naszym systemem Boscha Smart System. Pewnie oglądałeś moje wideo na Prima Aprilis, jak sam zrobiłem ładowarkę 12A. Czy ja coś wtedy wiedziałem? No chyba trochę wiedziałem, no ale ta ładowarka staje się faktem, w sensie bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ bardzo dużo jest rowerów takich jak, nie wiem, Santa Cruz Vala, tak, dobry rower, bateria 600 zintegrowana, nic nie możesz zrobić, więc pojawiła się w końcu taka ładowarka w ilości 1 sztuka na tym evencie, to jest ładowarka 12A, którą możemy ładować nasz rower. Ta ładowarka będzie dostępna pod koniec roku, obiecują, że w grudniu każdy będzie sobie mógł taką ładowarkę kupić. Dlaczego tak długo czekać? No trzeba, ponieważ Boschowi jak zwykle bardzo zależy na bezpieczeństwie. Wyobraź sobie, że taka ładowarka przy 12 amperach oczywiście będzie się grzała, więc wszystko musi być bezpieczne. Nie może dojść do sytuacji, że sobie zostawisz ładowarkę w nocy w piwnicy albo gdzieś w kamperze i coś wybuchnie. No Bosch bardzo stawia na bezpieczeństwo, więc ta ładowarka jest obecnie w fazie testów. Testują ją na wszelkie możliwe sposoby, żebyś mógł dostać maksymalnie bezpieczny produkt już pod koniec roku w grudniu. Ja się z tego powodu bardzo cieszę. Poczekasz chwilkę? Ja się wyjątkowo cieszę z tej ładowarki 12A z tego powodu, że prywatnie jestem użytkownikiem tego pięknego roweru, który jest ciągle rowerem prototypowym. Dzisiaj tutaj wszyscy dziennikarze się zachwycali tą maszyną. Niedługo będzie premiera tej maszyny, takiej oficjalnej, już pomalowanej, pięknej i tak dalej. Ale o co chodzi? No jest wiele takich rowerów, jak wspominałem, gdzie bateria jest zamontowana na stałe i ja mam problem z tym rowerem taki, że jak jadę z ziomami pojeździć na rowerze, to szybko się wystrzeliwuje z pojemności tej 600 Wh. No i muszę czekać albo muszę wyjmować rower zapasowy, natomiast w tym momencie będę mógł podłączyć tą 12A ładowarkę, błyskawicznie ładować tą 600, wypić sobie kawę, zjeść sobie coś i w tym czasie mój rower się naładuje, więc jestem mega szczęśliwy. Tak już podsumowując ten odcinek, oczywiście jest konkurencja na rynku, tak? Ja absolutnie jestem daleki od tego, żeby Ci powiedzieć, że kup rower na Panasonicu, kup na Boschu, kup na Avinoxie, kup na Shimano, nie. Ja mam taką misję z tym kanałem Dr. E-Bike, żeby po prostu dawać Ci informacje, takie jak najbardziej z pierwszej ręki, sprawdzone. Ja prywatnie ciągle będę jeździł rowerem na Boschu, mimo że oczywiście konkurencja nie śpi. Jak dla mnie ta moc Boscha 750 W jest wystarczająca. 120 Nm to jest naprawdę bardzo dużo. Ostatnio byłem w Rabce na evencie tam z ekipą Eskimo. Wciągałem mojego synka i naprawdę jak zapniesz linkę do takiego roweru, co ma 120 Nm, to błyskawicznie wciągasz syna na górę. Ja trochę mniej już się
zajmuje tym ściganiem, ale nawet gdybyś miał rower, który ma tam 1500 watów albo 150 N, to i tak nim nie wystartujesz. Znaczy wystartujesz. No jutro tutaj są na Rivie zawody, gdzie organizatorem jest przede wszystkim Bosch, ale też UCI mieszało w tym ręce. No i tam jest jasno powiedziane, jeżeli ktoś przyjedzie na mocniejszym rowerze niż 750 watów, to jak najbardziej może wystartować, natomiast nie będzie miał odcinków, czasów na odcinkach mierzonych, no bo byłoby to niesprawiedliwe, więc cóż, nie wiem czy to wideo było ciekawe, ale jeżeli było ciekawe, to bardzo Cię proszę o rozważenie subskrypcji kanału. Jakie mam plany na jutrzejszy dzień. Jutro będę po prostu chodził po stoiskach na Rivie i nagrywał wszystkie ciekawe rzeczy, które tam zobaczę. Także Pojeździłem. To świetnie się bawiłem na evencie. Rzeczy najważniejsze w moim życiu zostały odhaczone, czyli pojeździłem na rowerze, zjadłem i pogadałem z ludźmi. Danny is Danny, you know? Ja pamiętam, jak miałem 20 lat, oglądaliśmy go z kolegami na kanapie siedząc. Graliśmy w jakieś gry i oglądaliśmy, jak Danny skacze po tych torach kolejowych. I taki trochę znak czasu, że po kilku latach można było zobaczyć, jak ten facet naprawdę jeździ. A druga sprawa jest taka, że on jeździ dalej tak samo dobrze. I to robi wrażenie. Z Hansem Reyem mam takie doświadczenie, że miałem kiedyś ochraniasze i XS-a z kolekcji Hansa Reya. A dzisiaj znowu z Hansem jeździłem na rowerze. Hans jest w formie takiej, że objechałby nas wszystkich. tam ludzie z Boscha na mnie patrzą, ale nie byłbym sobą, gdybym był inny, ale dobra, osłaniasz mnie, Karol. Słuchajcie, ja sobie pożyczyłem tą ładowarkę 12-amperową, nie patrzą, może nie patrzą i zobaczymy, co się wydarzy, czy ta ładowarka nie jest po prostu takim zwykłym fejkiem. Uwaga, odpaliła. Dobra, odpaliła. Słuchajcie, ładuje 64%, ale najważniejsze jest to, Karol, mogę na chwilkę? Tak. Najważniejsze jest to, co się pojawi na wyświetlaczu. Na wyświetlaczu jest 450 watów, czyli to jest rzeczywiście, bo mieliśmy podejrzenia, że ta ładowarka jest fejkiem, ale to jest prawdziwa ładowarka. Po wyłączeniu moc maleje do równiutkiego zera. Działa! Dziękuję bardzo, do zobaczenia w kolejnym odcinku z prądem. Hej!